Do każdego kraju jedziemy z pewnymi wyobrażeniami, które weryfikujemy na miejscu. I w przypadku Brazylii to zderzenie z rzeczywistością potrafi być mocno zaskakujące, bo wiele osób myśli na przykład, że to bardzo niebezpieczny kraj dla turystów. Ale czy na pewno? Ostatnio odwiedziła mnie moja mama i kilka koleżanek, które przez 2 tygodnie zwiedziły kilka zakątków tego kraju. Zapytałam je, co zdziwiło je najbardziej i dzisiaj opowiem Wam o tym, co mi odpowiedziały. Dorzucę też jedno z moich pierwszych zaskoczeń, które nadal sprawia, że dostaję małego zawału jadąc samochodem. A jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, no to witam Cię na kanale Spacery z Marszałkiem. Ja jestem Marszałek i od 3 lat mieszkam w stolicy Brazylii, czyli Brasília. W trakcie dzisiejszego spaceru zobaczycie północną część miasta i przejdziemy od kwadry 210 Wężykiem przez kwadry 400 do kwadry 206, która jest według mnie najciekawsza architektonicznie z nich wszystkich, a w porze deszczowej, kiedy jest zielono, wygląda jeszcze lepiej niż teraz. Pierwszy szok, jaki przeżyły moje koleżanki, to bezpieczeństwo. No bo oczywiście wszyscy przed przyjazdem ostrzegali je, żeby tutaj najlepiej nie przyjeżdżać, bo jest bardzo niebezpiecznie, a jeżeli już przyjeżdżają, no to na pewno ktoś ich zaraz okradnie. Na miejscu jednak okazało się, że ani nikt nie kradnie, ani nic niebezpiecznego się nie dzieje. Oczywiście zawsze najwięcej do powiedzenia mają te osoby, które nigdy tutaj nie były. Ale zapewniam Was, że w Brazylii po prostu żyje się normalnie i ludzie normalnie chodzą po ulicach i używają telefonów, nawet w Rio. I w tym kraju jest bardziej niebezpiecznie niż w Polsce, ale ten obraz niebezpieczeństwa jest bardzo mocno wyolbrzymiony, zarówno przez media tradycyjne, jak i przez social media. Więc to, co słyszycie o Brazylii, no dzielcie sobie przez 10. Poza dużymi miastami jest naprawdę bezpiecznie, a w dużych miastach, takich jak w Rio czy w São Paulo, są dzielnice, w których trzeba być bardziej ostrożnym albo po prostu do nich nie wchodzić, ale zachowując zwykły, zdrowy rozsądek i poruszanie się po bezpiecznych dzielnicach w zupełności wystarczył Wam do tego, żeby spędzić miło urlop. Kolejna rzecz, która zaskoczyła moje koleżanki, to coś, co niby wszyscy wiemy, ale jakoś nie mieści nam się to w głowie. Bardzo często na forach dotyczących podróży po Brazylii widzę pytanie, które brzmi mniej więcej tak. Mam 2 tygodnie, żeby zwiedzić Brazylię i chcę zwiedzić tak: Salvador, Rio, São Paulo, Amazonię i wodospady Iguazu. I tam po drodze jeszcze też czasem zdarzają się inne rzeczy. To jest trochę tak, jakby ktoś powiedział: przyjeżdżam pierwszy raz do Europy i chcę zwiedzić tak: Kraków, Paryż, Rzym, Islandię i Lizbonę. No raczej ciężko by to było zrobić, no chyba że ideałem wakacji jest spędzanie czasu w samolocie albo autobusie czy tam pociągu. Jakoś nie mamy wyobrażenia tego, jak wielki to jest kraj, a to jest 26-27 razy większy kraj od Polski. No i tego za bardzo na płaskiej mapie nie widać, no bo kraje, które są bliżej równika, na płaskiej mapie są mniejsze niż te, które są na północy czy te, które są na południu, no bo wiadomo, że jak spłaszczymy kulę, no to te na północy i na południu się rozciągną, a te na równiku się skurczą. I moje koleżanki poczuły to na własnej skórze i siedzeniu, bo przez 2 tygodnie zwiedziły stolicę, czyli Brasílię, 2 miasteczka, Alto Paraíso i Pirenópolis, obydwa oddalone o 3 godziny jazdy samochodem od stolicy. Potem Rio i po Rio kolejne miasteczko Paraty, które jest z kolei 5 godzin jazdy autobusem od Rio. No więc mimo tego, że na tej liście nie ma bardzo wielu regionów, to i tak poczuły, jak dużo czasu zajmuje podróżowanie pomiędzy jednym i drugim punktem Brazylii. Dziewczyny poruszały się samochodem ze stolicy do wspomnianych wcześniej miasteczek. Więc pogadajmy o tym, cóż powoduje we mnie ten mikrozawał za każdym razem, kiedy jestem w samochodzie. Ale zanim do tego przejdziemy, to kolejny szok dziewczyn, również związany z samochodem. Moi drodzy, progi zwalniające. Liczba progów zwalniających jest tutaj naprawdę zatrważająca. Słuchajcie, nawet na drogach szutrowych, na których nie da się jechać szybciej niż 30 km na godzinę, no bo jest pełno dziur, ta droga jest nierówna, no po prostu się nie rozpędzicie, chyba że macie jakieś super auto 4x4. Nawet tam są progi zwalniające. I co ciekawe, te progi często są na głównych drogach, nie tylko tych osiedlowych, i wtedy są oznaczone znakami. Jest znak na przykład 300 metrów od progu i potem kolejny 100 metrów i przy samym progu. Więc kiedy jest droga, na której potencjalnie możesz się rozpędzić, no to wiesz z wyprzedzeniem, że ten próg zwalniający gdzieś tam przed tobą będzie, ale
Nie zawsze tak jest i zdarzają się progi zwalniające bez oznaczenia. I wyobraźcie sobie, że jedziecie na przykład 80 km na godzinę w nocy, pustą drogą międzymiastową, szeroką, w szczerym polu i nagle przed wami wyrasta nieoznaczony próg zwalniający. Progi zwalniające bez oznaczenia wywołują we mnie również mały zawał serca, ale jednak znacznie bardziej przerażają mnie, moi drodzy, studzienki kanalizacyjne. Cóż jest takiego strasznego w studzienkach kanalizacyjnych? Wygląda na to, choć nie mam pewności, ale tak zakładam, że ludzie tutaj powszechnie kradną włazy do studzienek, no i pewnie sprzedają je na złom, bo nie mam pojęcia, cóż innego mogliby z nimi robić. A mnie przeraża to, kiedy jestem w samochodzie, a z jezdni wystają nagle jakieś gałęzie albo kartony, no bo to oznacza, że przede mną jest studzienka bez włazu. I zawsze jestem na 100% pewna, że koła samochodu w nią wpadną. Tym razem się udało przejechać. Szokuje mnie to do dzisiaj, no bo wiecie, jak bardzo trzeba nie mieć wyobraźni, żeby kraść włazy do studzienek kanalizacyjnych i stwarzać zagrożenie dla innych, no albo w jakiej desperacji trzeba być, żeby to robić. No i tutaj dochodzimy do kolejnych 2 punktów dotyczących ludzi, czyli co Polaków szokuje w Brazylijczykach, kiedy tutaj przyjeżdżają. I jeden szok to będzie szok mojej mamy, a drugi to coś, czym dostaje się po oczach zaraz po tym, jak wylądujecie w Rio. Bo w Rio, myślę, to jest najbardziej widoczne. Czyli kontrasty pomiędzy biedą i bogactwem. Bo Brazylia to kraj mocno podzielony, z bardzo dużymi nierównościami społecznymi. I w Rio jest to najbardziej widoczne, dlatego że tam dzielnice biedy, czyli fawele, są przemieszane z dzielnicami bogatymi. Więc może być tak, że luksusowe osiedle graniczy z fawelą. I na to uwagę zwróciła Asia, która na co dzień mieszka w Szwajcarii i mówiła, że uderzyło ją to, jak tutaj bogaci oddzielają się od biednych wysokimi murami, drutami kolczastymi i tak dalej. No bo w Szwajcarii Polaków gani się trochę za to, że stawiają płoty, dlatego że w Szwajcarii płotu się nie stawia. I w Brazylii, gdzie jestem teraz, nie ma czegoś takiego, chyba że w domkach jednorodzinnych, ale jest to mocno widoczne, na przykład właśnie w Rio, gdzie dzielnice biedy są blisko dzielnic bogatszych. Jeżeli już o tym mówimy, to Asia zwróciła też uwagę na to, że jej wyobrażenie dotyczące faweli było takie, że to będzie taki totalny, wiecie, slums, taki bez wody, prądu, z prowizorycznymi budynkami, a na miejscu okazało się, że to są tak naprawdę prowizoryczne dzielnice, mimo wszystko, bo budynki są zbudowane przez ich właścicieli, własnoręcznie zazwyczaj, ale jest tam wszystko. Są sklepy, są kawiarnie, jest prąd i to jest taka po prostu zwykła dzielnica. Biedna, bo biedna, ale zwykła dzielnica. No i czas na to, co zszokowało moją mamę. Otóż opowiedziała mi historię, że czekając na mnie przed sklepem, zobaczyła, że ktoś parkując przewrócił motocykl. I powiedziała, że w Polsce w takiej sytuacji ktoś zaraz wyskoczyłby z gębą i byłaby wielka awantura, a tutaj w Brazylii 2 osoby spotkały się z uśmiechem, porozmawiały sobie, wymieniły się numerami i rozeszły się każda w swoją stronę. Tak, Brazylijczycy są mega mili, mówią dzień dobry na ulicy, nawet nieznajomym. Zawsze są uśmiechnięci i na to mega pozytywne nastawienie Brazylijczyków, na ten uśmiech, pomocność. Zwróciła też uwagę Sylwia, która miała okazję pobyć jeszcze w Rio sama przez kilka dni i mówiła, że mimo tego, że ona nie zna portugalskiego, a Brazylijczycy nie znają angielskiego, to zawsze dało się dogadać i ludzie byli pomocni. I myślę, że sama zaryzykowałabym stwierdzenie, że Brazylijczycy to jeden z najmilszych narodów na świecie i zrobią wszystko, żeby wam pomóc, nawet jeżeli nie mówicie w tym samym języku. I jest jeszcze jedna zaskakująca rzecz, która zupełnie zaprzecza stereotypowi, który mamy w głowie, kiedy myślimy o Brazylii. Ten kraj jest znany z produkcji dobrej kawy, więc Wydawać by się mogło, że tutaj kawa na miejscu będzie nawet jeszcze lepsza niż ta w Polsce. Ale okazuje się, że tutaj nie ma kultury picia kawy. Kawa jest generalnie dla Brazylijczyków droga i te lepsze odmiany idą na eksport.
A w brazylijskich kawiarniach to, co możecie kupić, to tak zwane café quado, czyli kawa ze skarpetki, którą Wam tutaj teraz pokazuję w kawiarni w Ouro Preto. Taki zestawik możecie sobie też kupić tutaj jako pamiątkę. Myślę, że bardzo fajna rzecz, żeby nie używać tych filtrów jednorazowych, tylko mieć taki wielorazowy. I to café quado to jest taka, powiedzmy, americana, a drugi, najbardziej popularny typ kawy to cappuccino brasileiro, czyli odpowiednik naszego moccate. Jest sporo rzeczy, które szokują po przyjeździe do Brazylii, ale są też takie, które szokują nawet po 3 latach mieszkania tutaj. I tak się zupełnie przypadkiem składa, że nagrałam też o tym film, który powinien pojawić się tutaj, a jeżeli się nie pojawi tutaj, to będzie do niego link w opisie.